Czy widzieliście taki czajnik? No to nie ma czajnika. Czyli za każdym razem gotujesz i wylewasz, Nie, za gotujesz, każdym wylewasz. razem. Tak się robi profesjonalną kawę z rana jak... To nie jest profesjonalne, to jest taka... Jaka? Op. I jeszcze Op. tylko jeden raz, trzeci. Właśnie wyjeżdżamy z Himary i idziemy do Tetch w góry. Jemy jakiegoś ptaka albańskiego. Tak to wygląda. Pyszne jedzenie na jakiejś randomowej stacji, w sensie barze przy stacji na skrzyżowaniu. Co to jest za droga w ogóle? Przecież nie mam pojęcia, jak tu mogą się minąć dwa auta. A jest dwukierunkowa, no. Może to tylko taki kawałek? Mam nadzieję. Bo będziemy na wstecznym jechać. Co jakiś czas to są takie zatoczki, widzisz? Hello. Jak masz na imię? Jak widzicie, przeprawa do Tet jest naprawdę trudna, bo zazwyczaj jedno auto tylko się mieści. Serpentyny są takie, że w ogóle nie widać, czy ktoś jedzie z naprzeciwka, czy nie. No i taki mamy problem, ponieważ nie sądziłem, że benzyna będzie tak szybko schodziła z auta. Ale mam nadzieję, że jak będziemy wracali, no to z górki, no to już nie spali tyle, bo możemy mieć problem. Przyjechaliśmy i jest po prostu nieziemsko. Tego się nie spodziewaliśmy zdecydowanie. Tu właśnie mieszkamy. Dzień dobry pani. Próbujemy tutaj drzwi zamknąć, a ja w tym czasie pokażę, jak tu jest ładnie. No po prostu coś pięknego. Wiecie, gdzie ja ten hotel znalazłam? Przez przypadek na TikToku mi się wyświetlił, jak wpisywałam Albania. I mamy takie coś. Jest troszeczkę takie wrażenie, jakby się było w innej rzeczywistości. Jakby naprawdę tak, jakbym w jakimś, nie wiem, gra grała. Tutaj takie widoki, że nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. No chodź, pierwsza przeprawa. Tylko się nie wywróć. W swoich butach do trekkingu. Woda jest przezroczysta. Że tu jest chyba sklep, przynajmniej tak zrozumieliśmy. Zaraz się okażę. Całe szczęście, że tu jest jakaś mini stacja benzynowa i możemy kupić trochę litrów diesla, ponieważ już tak miałem znak zapytania, czy my w ogóle wrócimy. O, zobacz, schowany jest
dystrybutor z BP. W samym TED mamy i pub, gdzie można wypić drinki. Mamy w pełni wyposażony sklep, pizzerię, bankomat, stację benzynową. Ja jestem w szoku, nie spodziewałam się tego Także- w ogóle tutaj. W środku niczego. Bo jadąc cały czas nie było nic Jest takiego. Nie było nawet nic podobnego, były pojedyncze domki gdzieś tam. Nie Dlatego było to jest czegoś takie takiego. odludzie. No, zanim tu się dojedzie, już 5 razy się nie będziecie chciały jechać do końca. Cóż to za niewiasta samotna na środku łąki. Uczta będzie? Czekam na męża, który mi pokoje. Dobrze. Piękny poranek. Chyba najpiękniejszy. Nasze górskie śniadanie. Sypki, grzanki i kawka. Kawka letnia. Zaczynamy naszą podróż dzisiejszą od zmiany hotelu. Przez środek wsi biegnie droga, która jest strumieniem. Teraz już troszeczkę spokojniej, ale trzęsie strasznie, bo tu nie ma asfaltowych dróg we wsi. Są dziurawe drogi. I te drogi, które tu prowadzą górskie, które tam jest asfalt, to słyszałem, że ten asfalt jest dopiero od, nie wiem, tam 5 lat, 4-5 lat. Więc ta wioska była w ogóle kompletnie oderwana od całego świata. Często, żeby gdzieś przejechać, musimy wycofywać, czekać, aż reszta przejedzie, bo widzicie, że tutaj jest miejsce na jedno auto. Też nie jest pewne, czy ktoś z nas nie wyjedzie, wtedy ktoś z nas cofa. Zobaczcie na te tereny. Oto jest ten kościółek, za chwilkę zobaczycie. Akurat dzisiaj tak się złożyło, że kościół, dzisiaj jest msza w tym kościele, w TED. Także zobaczymy kościół od środka, zobaczymy jak przebiega msza albańska i damy wam znać po. Idziemy jakimiś podwórkami, bo ściągnęliśmy aplikację Maps.me, która pokazuje trasę. Tutaj zapach krowich placków. Taka wieś prawdziwa. Nie no, chyba dobrze idziemy, jest jakaś ścieżka. Witamy na planie filmowym Jurassic Park. Nie wiem, czy on był tu kręcony, ale wydaje mi się, że tak. Także jeżeli spotkamy jakieś dinozaury, i uwaga, właśnie jednego spotkałem. Dinozaurinie. Widzicie, co jest za nami? Ten wąwóz. To jest naprawdę coś, co przerosło całe nasze oczekiwania. No. Jest tu po prostu niesamowicie. Czemu Będzie to jest dalej tak na mało pewno popularne? Na pewno jeszcze ładniej. Po drodze do tego błękitnego oka jest masę kawiarenek, w których możecie sobie kupić coś zimnego, przynajmniej na początku trasy, bo pewnie później już A nie. na samym końcu myślałam, że jest jeszcze. Tak, też. No i plan jest taki, żeby się wykąpać pomimo tej zimnej wody. Ja lubię. No powiedz, co się właśnie zadziało. Co się zadziało? No, mam Polaroida, a wkład mam w samochodzie. Poprosiliśmy
pewną parę, żeby nas fotografowała na tle tego pięknego kanionu. Pan się bardzo starał Patrz, zdjęcie nie było. i zdjęcie nie wyszło. Czyli ja będę po prostu nosił pustego polaroida dzisiaj. Okej, trudno. Zahaczyliśmy o piękny wodospad po drodze i dalej ruszamy już na to niebieskie oko. Ciekawa jestem, jak będzie Się nazywał ten tam, wodospad? jak Chyba. Maja Gawnit. pięknie. Co tu dużo mówić, bardzo ładnie. ChatGPT powiedział, że trasa na niebieskie oko jest bardzo płaska. No niestety tak nie jest. W ogóle nie jest. Ale w sensie niestety, dla kogoś będzie niestety, dla nas stety, ponieważ naprawdę to jest taki niezły wysiłek. No niektóre te zejścia nie wyglądają bezpiecznie. Na przykład takie miejsca, gdzie tu można spaść i się osunąć, no to są co chwila. Jeszcze mamy jakieś 2 godziny drogi, może trochę więcej. Zboczyliśmy z trasy, żeby zobaczyć wodospad, co już pewnie widzieliście. No idziemy dalej. Mamy jakiś bar po drodze. Kupimy coś do picia. A ja śmiesznie powiem, jak to wygląda, nie? Habibi. Leżaczki. Kąpiel w lodowatej wodzie. Zaproponowałam Markowi, żeby troszeczkę się ochłodzić lodowatą wodą. Przystanek na małe prysznicy. Przy knajpce jakieś. Zrobiliśmy mały postój na kąpiel. Woda? Jak woda? Mam się też bardzo w palcu już tu. Ja stałam tam z 5 minut. Masakra. Dziękuję. No faktycznie woda jest lodowata, ale przy takiej temperaturze No to normalnie. to jest zbawienie. Została nam jakaś niecała godzina, ale ciężko, ponieważ strasznie wali słońce. Teraz jest pierwszy kawałeczek, gdzie idziemy z jakimkolwiek cieniem w lesie. Także niby trasa była oznaczona jako średnio łatwa, ale to może jeżeli chodzi o brak jakichś mega dużych wzniesień. Średnio zaawansowana, tak, bo jest długa po prostu bardzo. Ale gdyby może nie to słońce, to nie byłoby tak ciężko. Po 3,5 godziny drogi jesteśmy na Blue Eye. Zaraz tam przejdę dalej. Zobaczycie bezpośrednio.
Tu w cieniu zdecydowanie przyjemniej, prawda? O Jezu, jeszcze ja. Jeden krok nie w tą stronę i się wpada w wąwóz. Ostatnie kilometry zostały nam do pokonania. To było bardzo ciężkie. Zobaczcie, jakie tu są widoki. Było Jeszcze mega warto. Tak. Było bardzo fajnie, bardzo męcząco, bardzo fajnie. Kilka było niedociągnięć, jak to, że nie wzięliśmy kremu, więc jestem trochę Nie. spalony. A Nastia nie jest, ponieważ Nastia jest mądrzejsza i się posmarowała przed wyjściem. Także idziemy do TED, wykąpiemy się, może wieczorkiem coś zjemy, a jutro na pewno nic nie robimy. Ostatni taki dzień idzie nic nie robienia w końcu. Tutaj życie biegnie zupełnie innym tempem. Wstaliśmy rano i idziemy wsią, gdzieś przez jakieś takie ścieżki po czyichś polach. Idziemy znaleźć sobie jakiś pensjonacik, gdzie zjemy śniadanie, wypijemy kawę. Trochę taka, mam wrażenie, wieść z lat 80. Jakby się cofnął w czasie. Dzisiaj jest dzień wolny od trekkingu. Znaleźliśmy sobie super miejscówkę. Tam nabieramy wody, chłodnej jak lód i się kąpiemy. A tu mamy naszą prywatną, zaklepaną polanę. Trochę cienia, bo na dziś wystarczy słońca. A wieczorem ognisko. No dobra, może nie ognisko, ale jest miejsce na ognisko. Takie to proszę rajskie miejsce.